Właścicielka tego domu przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie zakochała się w stylu modern farmhouse, czyli przytulnego domu na wsi, ale w nieco unowocześnionej wersji. Kiedy wróciła do kraju, elementy tego stylu chciała wprowadzić do nowego domu dla swojej rodziny. Zobaczcie, jak udało im się spełnić te marzenia. Nie lada wyzwaniem było stworzenie wygodnego, rodzinnego domu przy jednoczesnym zachowaniu jego rozsądnych wymiarów. W tym przypadku właściciele zdecydowali się na dom parterowy zbudowany na planie litery L. Zaprojektowaliśmy dom parterowy w kształcie litery L. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie dla domu parterowego ze względu na taki naturalny układ dwuskrzydłowy, który dzieli wnętrze na dwie strefy. Strefę otwartą, strefę dzienną, w której znajduje się kuchnia, salon i jadalnia, oraz strefę zamkniętą, strefę nocną, prywatną, w której znajdują się sypialnie. Dom w stylu wiejskim z nutą nowoczesności jest pełen ciepła i naturalnych materiałów. To również prostota i funkcjonalność. Zobaczcie, że ganek i wejście do budynku są osłonięte. Mamy tu czarną drewnianą elewację, kontrastujące z nią okna ze szprosami i drzwi wejściowe, a na dachu ponadczasową dachówkę Cantus marki Creaton, która to marka objęła ten odcinek swoim patronatem. Inspiracją tego projektu był wybudowany przez nas dom na szwedzkiej wyspie Graso. Na elewacji wykorzystaliśmy deskę shore skopiowaną, którą zaimpregnowaliśmy szwedzkim impregnatem. W budynku pojawiają się wysunięte okapy, a jako poszycie dachu zastosowaliśmy dachówkę Cantus Creaton. Jest to dachówka barwiona w masie, która ma bardzo ciekawe przetłoczenia z charakterystyczną muldą, która świetnie koresponduje z całą architekturą budynku. Dachówka jest bardzo wytrzymała. W swojej stylistyce pasuje zarówno do budynków nowoczesnych, jak i klasycznych, a tutaj te dwa style świetnie się ze sobą łączą. Częstym wyzwaniem w domach parterowych jest podział na strefę dzienną i prywatną. Zobaczcie, że w tym przypadku udało się to zrobić. Wszystkie sypialnie, pralnia oraz łazienki zostały ulokowane wzdłuż tego korytarza. W rodzinnej kuchni obowiązkowo musiała znaleźć się wyspa kuchenna. Chodziło o to, żeby dzieci mogły nie tylko wspólnie z rodzicami zjeść śniadanie i pomagać w przygotowywaniu posiłków, ale również rysować i odrabiać lekcje, podczas gdy rodzice będą zajęci gotowaniem. Stąd właśnie tak znaczne jej wymiary. Tak jak wspomniałam Wam na początku, ten styl na pierwszym miejscu stawia praktyczne rozwiązania. Stąd właśnie duża pojemna lodówka i spiżarnia, którą ukryto za tymi drzwiami. Zobaczcie, jak to wygląda. Właścicielka przywiozła wiele inspiracji ze Stanów Zjednoczonych, gdyż tam mieszkała, i część z nich udało się wdrożyć do projektu. Jest to przestrzeń kuchni, która podzielona jest na dwie kuchnie. Jedna z nich to kuchnia, którą możemy zobaczyć w części otwartej, druga zaś zamknięta jest za drzwiami, tak zwana kuchnia brudna, która połączona jest ze spiżarnią. Charakterystyczny jest również styl otwartej głównej kuchni. Brak w nim tradycyjnych górnych szafek, zaś dekoracje stanowią grube, dębowe, otwarte półki, symetrycznie powieszone przy okapie.
Od samego początku wiedzieliśmy, że salon będzie otwarty. Zastosowaliśmy więźbę w układzie kratownicowym. Chcieliśmy, aby elementy konstrukcyjne były jednocześnie ozdobą tego wnętrza, jak i pełniły swoją funkcję w zakresie konstrukcji. Zastosowaliśmy wiązary drewniane, które w swoich przegubach nie łączyliśmy za pomocą płytek kolczastych, tylko zastosowaliśmy połączenia śrubowe, aby ten detal również był ozdobą dla wnętrza budynku. W dolnym pasie wiązara umieściliśmy oświetlenie, które chowa się za konstrukcją i spełnia swoją funkcję. Drewniane belki pod sufitem, jasne kolory, to wszystko sprawia, że dom jest ponadczasowy i przytulny. Ale ta przestrzeń oczywiście ma swoje smaczki, które sprawiają, że jest tak wyjątkowa. Po pierwsze, mamy tu kontrastujące z resztą wystroju troszkę industrialne elementy, takie jak na przykład witrynka eksponująca ulubioną zastawę. Uroku tej przestrzeni na pewno dodają też rodzinne pamiątki, takie jak maszyna do pisania po pradziadku, kryształy po babci, czy wreszcie trąbka, książki i płyty jako pamiątki po tacie właścicielki. Korytarz w części sypialnianej jest bez okien, dlatego zastosowaliśmy świetliki tubowe, aby doprowadzić światło naturalne do tego wnętrza i nie ma potrzeby w ciągu dnia zapalać światła. Ciekawym rozwiązaniem w tym domu są siedziska w oknach, tajemne przejście pomiędzy pokojami dziecięcymi oraz prywatna sypialnia połączona z garderobą i łazienką. Główna sypialnia, tak zwana master bedroom, nieprzypadkowo znalazła się na końcu tego korytarza. To jest prawdziwy azyl rodziców, gdzie telefony ani praca nie mają wstępu. I zobaczcie, że tutaj również, podobnie jak w strefie dziennej, pojawiają się drewniane belki na suficie. Sypialnia jest bardzo przytulna, ale jeszcze bardziej podoba mi się to, że wprost z sypialni przez garderobę przechodzimy do prywatnej łazienki, czy też bardziej do salonu kąpielowego. I tam pojawia się kolor biały, akcenty czerni i drewno, podobnie jak w całym domu. Ale niesamowity kontrast daje nam tutaj wanna wolno stojąca. Ona celowo została umieszczona właśnie przy oknie, czarna z zewnątrz, biała w środku. Moim zdaniem to właśnie ona sprawia, że to jest łazienka z pazurem. Działka ma wymiary 48 na 31 metrów i jest pochylona około 2 metrów w stronę lasu. Przy wykonywaniu posadowienia wykonaliśmy niwelację terenu. Dzięki temu uzyskaliśmy 2 poziomy, które nadały dodatkowej funkcjonalności i uroku temu ogrodowi. Tak jak wszystkie nasze domy, i ten został posadowiony na płycie fundamentowej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla budynków energooszczędnych. Głównym atutem płyty fundamentowej jest to, że jest to posadowienie bez mostków termicznych i daje nam świetną izolację od gruntu. Płyta fundamentowa była wykonana w 2 tygodnie. Pod płytą fundamentową została wykonana cała instalacja kanalizacji sanitarnej oraz w płycie została rozprowadzona instalacja wody użytkowej. Dom został zaprojektowany w technologii szkieletowej, a dokładnie w systemie Stejko. System ten wykorzystuje drewno dla elementów konstrukcyjnych, ale również dla elementów izolacji. Jest to niezwykle ważne, dlatego bo wszystkie przegrody zewnętrzne są dyfuzyjnie otwarte, a zapewnia to odpowiedni mikroklimat w środku i zapewnia odpowiednią fizykę budowli. Ten kompleksowy projekt architektury i wnętrza, zaprojektowany w zgodzie z naturą i poszanowaniem dla środowiska, w pełni wpisuje się w filozofię naszej firmy Genero.